Jak pewnie część z Was pamięta, jestem wielkim fanem tworzenia agentów AI i aktualnie jest to jedna z moich największych zajawek. Między innymi przy tej okazji teraz stworzyłem zupełnie nową usługę CAO, czyli Chief AI Agents Officer, ale na temat trochę innym razem. W ostatnich dniach mój blog jako geekwork.pl, gdzie od 2009 roku nieprzerwanie uczę ludzi pracy zdalnej, został zaproszony do testowania i współpracy z firmą Hostinger. Hostinger jest jednym z ogromnych dostawców, jestem zaskoczony, jak duża to jest firma, która tak naprawdę w Polsce dopiero rozpoczyna swoją działalność. Myślę, że lada chwila będzie tutaj co najmniej bardzo konkurencyjna w stosunku do tego, co dzieje się na polskim rynku. No i dzisiaj tak wspólnie przejdziemy krok po kroku po tym, co tam w ogóle ciekawego dzieje się w panelu, jak ten panel hostingowy wygląda korzystnie, głównie właśnie pod kątem tworzenia agentów AI, ale nie tylko. Więc dzisiaj zacznijmy od sobie takiej prostej funkcji. Ja już mam tutaj profil zalogowany. Jedną z rzeczy, która bardzo mi się spodobała, jest usługa Horizons, natomiast będziemy teraz testowali wspólnie. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak ona działa, więc spróbuję zobaczyć, czy ona działa tak, jak zostało mi to obiecane czy opisane. Więc po wejściu w tą zakładkę jesteśmy zaproszeni do tego, aby wypróbować kodowanie strony internetowej z pomocą AI bez pisania kodu źródłowego. I dla mnie osobiście jest to bardzo ekscytujące, głównie dlatego, że korzystałem już z wielu różnego rodzaju aplikacji, jak Lovable, jak pisanie bezpośrednio w kursorze, jak w kilku innych różnego rodzaju narzędziach, ale posiadanie tego w jednym miejscu w hostingu, gdzie mogę bardzo szybko wyprodukować jakiś landing page pod jakieś moje akcje, wydaje się być czymś, co może mnie bardzo ekscytować, równocześnie bez wydatkowanych jakichś większych kosztów. Wstępnie wydaje mi się, że wygląda to bardzo podobnie do Lovable, ale spróbujmy teraz wspólnie krok po kroku przetestować. Więc mam taki pomysł, żeby dla moich uczestników mojego programu mentoringowego w ramach mojej społeczności geekwork.pl pojawiły się różnego rodzaju misje fabularne, które mają na celu angażować każdego kursanta trochę bardziej niż sam kurs merytoryczny, żeby tam były fajne easter eggi. No jeden z pomysłów, który tutaj na samym początku się pojawił, tych pomysłów jest tu bardzo dużo, zbieranych z wielu różnych miejsc, jest taki pierwszy model zarządzania, czy takie pierwsze miejsce, które ma sprowadzać się do tego, że będzie to wyglądało jak Windows 9.8, jak działająca strona Windows 9.8, w której będą kilka easter eggów, taki jak system pocztowy, gdzie będzie można skontaktować się, tak trochę nawiązując do Matrixa, żeby zacząć jakieś zmiany jako freelancer, żeby wyjść z tego całego ekosystemu. Taki jest pomysł, więc dzisiaj spróbujemy stworzyć wspólnie stronę internetową, która będzie wyglądała jak Windows 9.8 z podstawowymi funkcjami, takie jak może kalkulator czy Paint, nie wiem, zobaczymy. Na pewno chciałbym, żeby to po prostu wyglądało jak Windows 9.8, taka podstawowa strona, a tam później będziemy mogli odkrywać achievementy. Takie luźne są założenia. Później tam oczywiście w tle będą też agenci AI, prawdopodobnie może to będzie spinacz taki klasyczny, takim agentem, z którym będzie można pogadać w ramach tego rozwoju. Jeszcze dokładnie nie wiem, na razie kreuję ten pomysł na żywo. Spróbujmy po prostu teraz przejść przez taki panel zarządzania. Więc spróbujmy tutaj teraz temu agentowi to opisać, co dokładnie chcemy zrobić. Ja klasycznie będę korzystał z takiego skrótu klawiszowego Windows H, bo on powoduje, że mogę zacząć pisać głosowo, czyli w momencie, kiedy kliknę Windows H, pojawi się ikonka głośnika, czy mikrofonu, przepraszam, i będę w stanie dyktować to, co chcę zrobić. Więc teraz tak bardzo na żywo będę to szył i zobaczymy, jak dobry ten Hostinger jest. Ok, no to Windows H. Chcę stworzyć stronę internetową, która ma wyglądać jak Windows 9.8. Jej zadaniem to będzie taka docelowo platforma dla moich kursantów w ramach mojego programu mentoringowego, więc na razie chcę stworzyć pulpit przypominający identycznie w stylizacji, sposobie wyglądu tego, jak ta strona działa, jak Windows 9.8 na desktopie. No i w tej wersji chciałbym, żeby działał przycisk Start, żeby tam były jakieś aplikacje. Po kliknięciu na razie może wyświetlić się informacja zatytułowana funkcja tymczasowo niedostępna. Na pewno na pulpicie musi znajdować się ikonka obsługi maila, która po otwarciu powinno otwierać nowe okno i w tym nowym oknie powinna znajdować się informacja, że jest tam kilka przygotowanych maili, ale tylko ostatniego da się odczytać. Będzie to mail od kogoś z Matrixa, żeby ten ktoś z tego Matrixa wyszedł. Dalej będziemy jeszcze kombinowali na żywo z kolejnymi funkcjami. Na razie przygotuj stronę internetową wyglądającą jak Windows 9.8 z kilkoma przyciskami. Możesz tutaj pójść też trochę bardziej kreatywnie i przygotować jakieś easter eggi związane z tą stroną internetową. Ok, zobaczmy, co teraz ten agent z tym zrobi. Od razu jest to o tyle fajne, że też cały ten panel funkcjonuje w języku polskim, więc mamy tu na przykład konkretne porady, aby to, co zmienić, mogło to działać w języku polskim, że mamy tutaj konkretne porady, jak nad tym funkcjonować. Jest też jakiś pasek postępu i od razu pojawiają się propozycje. Świetny pomysł, tworzy dla Ciebie autentyczny pulpit Windows 9.8, klasyczny interfejs, ikonicznymi ikonami, stylem, przycisk Start z menu aplikacji, tworzę aplikację poczystępczym mailem od kogoś z Matrixa, wrzucam kilka easter eggów dla takiej zabawy. Ok, wygląda bardzo ekscytująco. W tle nie jestem pewien, czy to jest prawdziwy kod, który się pisze, ale zaraz zobaczymy.
Tutaj możemy sobie zobaczyć też proces, jak w przypadku Lovable albo innych agentów, co tam dokładnie się dzieje, że są pobrane jakieś kolejne systemy, kolejne aplikacje, mamy indeks CSS, mamy jakieś aplikacje, czyli pewnie będziemy korzystali z jakichś dodatkowych integracji, czy dodatkowych bibliotek, fajnie. Co tu jeszcze w tych poradach? Dodaj obraz jako punkt odniesienia. Ok, fajnie, czyli możemy na przykład tutaj wrzucić screeny tego, co mi się podoba. Mamy bazę wiedzy, czy baza wiedzy jest po polsku? Sprawdźmy, czy jest po polsku. Nie ma jeszcze całej bazy wiedzy po polsku, ale to pewnie kwestia czasu. Z drugiej strony, jeżeli ktoś chce tworzyć rzeczy w internecie, to przecież bardzo łatwo jest stąd teraz wziąć ten opis, przerzucić do jakiegoś tłumacza, czy nawet skorzystać z tłumacza automatycznego, żeby móc się w tym odnaleźć, ale sama aplikacja jest na razie w języku polskim. To jest bardzo fajne. Wybierz edytuj tekst powyżej, aby edytować treści bez użycia wiadomości, czyli bez pisania tutaj możemy pewnie edytować wizualnie też tutaj. Jeśli trafisz na błędy, których nie da się naprawić po wielu próbach, znajdź ostatnią działającą wersję projektu na czacie i kliknij przewróć. Fajnie, to też taka opcja jest zawsze przydatna. Staraj się, by twoje wiadomości były proste. No tak, no to taka klasyczne porady promptowania. I wracamy do bazy wiedzy. No dobra, okej, no to poczekajmy chwilę, co on teraz tutaj zrobi. Niech przejdzie ten proces do końca. Nie kosztowało czytanie jednej wiadomości, coś poszło nie tak. No dobra, spróbujmy ponownie. Dajmy mu jeszcze chwilę, bo coś się tutaj zawiesił. Okej, po kliknięciu idzie mu dużo szybciej, więc chyba tam sporo tego kodu zostało, ale zabrakło mu tokenów, żeby to zrobić na jednej wiadomości. Zaraz zobaczymy, co dalej. Tak, bo widzę, że tam już te wszystkie komponenty ma napisane, czyli trochę podobnie jak w innych aplikacjach tego typu. Trzeba po prostu było kliknąć kontynuuj, żeby kontynuował proces, żeby mógł sobie wziąć nowe tokeny. Zaraz zobaczymy. No jestem podekscytowany, co tutaj takiego ciekawego powstanie, bo patrząc sobie w opisy tutaj, no to widać, że faktycznie powstał desktop, dostał taskbar, jest Windows, jest Mail App, czyli wszystko zrobił sobie na niezależnych komponentach. To fajnie, bo będzie można to później rozwijać, modyfikować czy zmieniać. A dokładnie mi o to w tym wątku chodzi, żeby tam na przykład dodawać kolejne funkcjonalności. Jedną z takich rzeczy, które mam w pomysłach, to to, żeby właśnie system odznak, czyli za skończoną pozytywnie znalezioną misję, czy rozwiązaną misję, użytkownik odblokowywał sobie achievement, jakąś nagrodę, po wpisaniu jakiegoś hasła, na przykład odblokowywały mu się kolejne odznaki. Jeszcze nie wiem dokładnie, jakby to miało wyglądać, mam sporo inspiracji, które można byłoby tutaj zrealizować, no ale zobaczymy. Wracając do Hostingera, oho, ciekawe, mamy prawidłową godzinę, jest pulpit, jest przycisk start, jest jakiś taki dziwny komunikat obudź się. Ten komunikat jest... nie wiem, czy do końca to mi chodziło. No dobra, ale programy, funkcja przedstawienia same zabaw, możesz o nią poprosić w kolejnym zapytaniu. Okej, to nie jest komunikat, który chcieliśmy usłyszeć, ale spoko. Znajdź. Ciekawe, możemy przesunąć tę opcję albo ją wyklikać. Zamknij system. Dobra, czyli tak jak miało być, na razie wszystkie funkcje są powyłączane. Dobra, a co się stanie, jak klikniemy poczta? Okej, jest fajnie, tego się spodziewałem i tak jak napisałem, ciekawe, możemy nawet te okienka powiększać. Większość systemów sobie z tym nie poradziła, żeby robić to w ten sposób, że coś można powiększać albo pomniejszać. Ten obudź się mi się nie podoba, zaraz musimy to usunąć, no ale dobra, nie możemy przeczytać wiadomości poprzednich, a możemy przeczytać jedną. Witaj Neo, wiem, że tam jesteś, czuję cię, wiem, że się boisz się nas, boisz się zmian, nie masz przyszłości. Nie przyszedłem tu, żeby ci powiedzieć, jak to się skończy, przyszedłem, żeby ci powiedzieć, jak się zacznie. Muszę pozwolić, by wszystko odeszło, Neo. Strach, wątpliwość, niedowierzanie, uwolnij swoją gospodarzę, zabawią króliczkiem. Awesome! Jeszcze w dodatku jest taka wibracja. Super, to jest dokładnie to, co mi chodziło. Tam pewnie zmienimy jeszcze zawartość tego, dokąd to dążyło, ale okej, teraz czy możemy zamknąć? Okej, no jakby dokładnie o to mi chodziło. Dokładnie tego typu dałem wytyczne, dokładnie to dostałem. Zobaczmy, jak bardzo możemy teraz to rozbudowywać. Najpierw napiszmy, że ten napis... Na ekranie wyświetla się napis obudź się. Nie do końca mi się on podoba, chciałbym go zupełnie usunąć. Nie jest to element, który jest mi potrzebny. No zobaczmy, jak sobie z tym poradzi. Czy on go dosyć... widzę, że tutaj sobie przeszukuje ten kod, zabieram usunięcie tego napisu i usuwa sobie takie komponenty. No dobra, okej. Jeden z moich pomysłów, przetestujemy to teraz na żywo, czy to może zadziałać. Jeden z moich pomysłów polega na tym, że bardzo często pisało się w takim trybie MS-DOS, nie? W tamtych czasach, powiedzmy. Więc chciałbym taki element dodać, że ten element się uruchamia. No i w momencie, kiedy tam wpiszę jakieś konkretne słowo kluczowe, które jest hasłem znalezionym w zadaniu, no to odblokowuje się jakaś odznaka. Więc zrobimy to w taki sposób, że ja to spróbuję teraz tą grafikę, czy mogę tak skopiować? Mogę tak skopiować. Spróbuję teraz tutaj wkleić do tego agenta. Czy tak się to da? Nie da się. Musiałbym zrobić... Dobra, zrobimy tak paskudnie, czyli po prostu zrobię tego screena.
i wrzucimy to z powrotem. I wrzucimy to teraz z powrotem tutaj. Chciałbym dodać nową aplikację. Nazwijmy to jako folder nagrody. I w środku ma być 7 ikonek, których nie da się kliknąć ani odczytać i mają być jako nierozpoznany plik. Oczywiście cały czas w stylizacji Windows 9.8, natomiast zaraz dodamy kolejną funkcjonalność, więc na razie chciałbym, żeby to były odznaki, ale jako nierozpoznane pliki i na razie nic więcej nie ma z tym się dziać. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Teoretycznie funkcja powinna być bardzo prosta, ale przetestujmy, czy rozpoznaje grafiki i zdjęcia, czy potrafi sobie z tym ogarnąć. Widzę, że od razu coś tam zaczęło się pisać. W ogóle zaraz zerkniemy też na ten element. Tworzą nową aplikację nagrody z 7 tajemniczymi, nieklikalnymi odznakami. Już się za to zabieram. No jestem ciekaw, czy będzie w stanie z mojej perspektywy, to jest ta aplikacja dosyć skomplikowana, nie? W sensie wydaje się, że to powinno być bardzo trudne, a tymczasem ten agent radzi sobie z tym bardzo szybko. Kursor już się zaczął wykolejać przy takich założeniach, więc zobaczymy. Ok, są nagrody. Jak klikniemy, to jest niespoznany plik. Super, dokładnie mi to chodziło. Dobra. Teraz do menu Start dodajmy funkcję, którą nazwiemy sobie CMD albo po prostu MS-DOS. Chodzi o to, żeby po kliknięciu uruchomiło się takie klasyczne okienko wyglądające jak terminal w Windowsie. Chcę, żeby w tym miejscu można było coś wpisywać. Docelowo odpowiednio wpisane słowo kluczowe ma odblokowywać nagrodę w folderze nagrody. Dodam do menu Start wiersz poleceń w stylu MS-DOS. Super. Użytkownicy będą mogli wpisywać komendę, co w przyszłości pozwoli odblokować górę nagrody. Super. Zaraz zobaczymy, czy będę w stanie stworzyć na przykład jakąś formę bazy danych albo łapać tego typu informacje, żeby właśnie po wpisaniu jednego słowa kluczowego ta ikonka się zmieniała na jakąś tam odkrytą. Ok. Napisane gotowe. Dodałem wiersz poleceń do menu Start. Możesz go teraz otworzyć i wpisywać komendy. Daj znać, co dalej. Ale tu jeszcze coś się mieli. Fajnie, bo od razu widzimy dokładnie, które pliki zaktualizował. Nim to chcę jeszcze zobaczyć tekst. Czy mogę zobaczyć gdzieś kod źródłowy? Chyba nie, przynajmniej nie w taki intuicyjny sposób. No dobra, mamy start i mamy MS-DOS prompt, super, dokładnie o to chodziło. No i teraz jak napiszę halo, nie jest rozpoznanym pojęciem. Genialnie, dokładnie o to chodziło, bla bla. Dokładnie o to chodziło, zamykamy. Ok, wchodzimy teraz w nagrody. Mamy te nierozpoznane pliki, które są nieklikalne, dobra. Chciałbym, aby teraz, jeśli użytkownik wpisze w polu MS-DOS w tej nowej aplikacji słowo hacker, to w nagrodach odblokuje się ikona, trochę jak taki achievement w grach. Może przypominać na razie jakąś tarczę z podpisem biohacker, cokolwiek. Zróbmy to na razie w taki sposób. Wykorzystano liczbę dozwolonych wiadomości. Ok. Musimy rozszerzyć swój pakiet. Ile to kosztuje? 70 wiadomości miesięcznie za 50 zł. Ok, to jest wciąż bardzo dobra stawka. Porównując to do Lovable czy innych narzędzi, to jest bardzo, bardzo dobra stawka. Zaraz do tego sobie wrócimy. Na razie, w takim razie wróćmy do tego pulpitu, bo na ten moment jestem zachwycony. Żadna z dotychczasowych aplikacji nie była w stanie poradzić sobie z tak trudnymi elementami i taką od razu jakby wiedzą, co tam dokładnie się w tle dzieje. No ale spróbujmy teraz jeszcze zobaczyć wersję mobilną. Ok, wersja mobilna też zachowuje się prawidłowo, całkiem spoko. Rozumiem, że edytuj tekst, to można tekst ten możesz zmienić tylko poprzez czat. Rozumiem, czyli jak mielibyśmy stronę internetową typu landing page, to moglibyśmy tam po prostu edytować sobie tekst w taki wizualny sposób. To jest super wartościowe. Tryb pełnoekranowy, mamy jeszcze integrację. Superbase, genialnie, bo dokładnie chciałbym, żeby też użytkownicy byli weryfikowani przez moją społeczność, czy są tam zalogowani. Pewnie zgaduję, że tam jest mnóstwo dodatkowych elementów obsługi płatności i tak dalej, to też może się przydać. A zobaczmy, co się stanie, kliknę publikuj. Czy zostanę poproszony o dodanie własnej domeny, czy jeszcze w jakiś inny sposób? Czy zostanie dopublikowane pod jakimś adresem roboczym? Ok, mamy od razu działającą stronę internetową. Bang, super. Pod co prawda domeną roboczą, pod Hostinger Site, ale strona działa, strona funkcjonuje, niczego jej nie brakuje. Nawet teraz zauważyłem, że dopiero na pasku się pojawia. Może ta ikonka trzeba było poprawić, może takie pewnie elementy dałoby się coś z tym zrobić. Możemy później wywołać kolejne funkcje. Szczerze powiedziawszy, najlepiej działająca opcja do takiego vibe codingu, do tworzenia takich stron internetowych bez znajomości kodu źródłowego. Nieskromnie przyznam, że nie spotkałem się z tak ciekawie rozbudowanym systemem. Brakuje mi chyba tutaj tej funkcji edycji kodu źródłowego, żebym tak łatwo mógł zrobić. Mam też do wyboru jedną bezpłatną domenę,
i mogę tutaj jakąś tą domenę użyć, ale musiałbym przemyśleć dokładnie, jaka to miała być domena i co bym tam chciał w niej zrobić, więc do tego pewnie sobie wrócę, ale zakładam, że pewnie tutaj po prostu klikam domenę i one zamiast adresu roboczego pojawi się pod adresem docelowym. Jestem mega zadowolony. No, odebrało mi mowę, szczerze powiedziawszy, wow, odebrało mi mowę. Potestujcie, sprawdźcie, czy to coś jest dla was. Ja za chwileczkę sobie pewnie dokupię trochę tych pakietów, żeby ten system rozbudowywać, no bo dla mojej społeczności chcę, żeby to było coś naprawdę odkrywczego, niesamowitego. Ten system będzie duży, a jak da się nam podpiąć Superbase, czy jakąś inną bazę danych, pewnie plan idealny byłby taki, że gdzieś tam przez autentykację w Circle, czyli w mojej społeczności, będę w stanie to tam sobie podłączyć i użytkownicy nie będą musieli się przelogowywać, a nawet jak będą musieli się przelogowywać, wow, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Spróbowałem jeszcze zrobić landing page'a. Szkoda, że skończyły mi się te pakiety, ale zaraz spróbuję sobie te pakiety załadować. Pewnie w kolejnym materiale pokażę wam, jak taki portal powstaje. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy uważacie, że warto coś takiego testować, czy też jesteście za takimi non-kodowymi aplikacjami, czy znacie może jakieś inne alternatywy, z których też powinienem przetestować, czy sprawdzić. Ja tymczasem wracam do planowania, koordynowania kolejnych działań.